Zadanie ze znalezieniem Brana proponuję rozpocząć od porozmawiania z Homerem, żeby nauczył nas po prostu oddychania pod wodą. Następnie biegniemy do Ryżowego Księcia. Gdzie zdamy mu poprzednie zadanie i zleci nam kolejnego questa ze znalezieniem jego kumpla Brana. Wszystko poszło gładko? Gość imieniem Rajk rzucał się do klientów. Zająłem się tym. Zakładam, że zrobiłeś to za pomocą pięści. Dobra robota. Historia Rajka jest dość przykra. Kiedyś był porządnym No nic. Przyjmij to. Muszę przyznać, że nie jesteś tak bezużyteczny jak większość. A czy jeśli ci pomogę? Chcesz wspiąć się na sam Pewnie. I to mi się... Bran, mój brygadzista, gdzieś przepadł. Co możesz mi powiedzieć o tym? Nic szczególnego. Popytaj zbieraczy. Po rozmowie z Ryżowym Księciem możemy od razu udać się do jednego ze zbieraczy. Ma na imię Malon. Na początku nie będzie chciał nam powiedzieć, gdzie może znajdować się Bran, ale po użyciu argumentu siły będzie już bardziej skłonny do rozmowy. Bo chciałbyś zachować... Więc jesteś kolejnym oprychem, dobrze. Nie jest zbyt silnym przeciwnikiem. Tak, jak już powstanie, pytamy go co do Brana. Zdradzi nam, żebyśmy udali się do jaskini nieopodal jeziora przed nowym obozem i porozmawiali z Jackiem. Kilka dni temu widziałem. Jeżeli chodzi o drogę do jaskini, można tutaj wybrać dwie ścieżki, trzymać się bliżej jeziora i ominąć wszystkie moby. Nie chciałbym. Dawaj, mamy tylko pełno. Ja tutaj zrobiłem pół na pół. Expo to expo, więc nie ma co oszczędzać nawet najmniejszego chrząszcza. Więc szybka walka. Strażnikowi przy jaskini najlepiej szczerze powiedzieć, że poszukujemy Brana. O czym ty mówisz? Zdradzi nam wtedy, Zapytaj Jacka. że Bran miał długi u szefa, do którego właśnie się udajemy. Tak. Już niedługo. No i mamy tutaj przyjemniaczka imieniem Jacko. Wiesz co? Nie obchodzi. Oczywiście nie będzie chciał nam niczego powiedzieć, więc również musimy użyć argumentu siły. Przy okazji ma przy sobie dosyć dobrą broń obuchową. Na jajca peli. Teraz odpowiesz na moje... No i po krótkim wyjaśnieniu sobie Chwila. Jakiś spraw Cholera. Jacko powie nam, Winien pieniądze. że Bran próbował oskubać Silasa. I Więc tego nie musimy powiedziałeś. powrócić do karczmy. Nie próbuj prosić. Jak wygląda? Krótkie włosy, typowy robol. Jak dostać... Pewnie przez jakieś... Może rozejrzyj się po... Po co Bran poży... Nagorzałe jak są. Myślisz, że... Tak szczerze to sobie... Serafisy piekielnika. Właśnie tak. Możecie jeszcze dla zwykłej fabularnej ciekawości zgarnąć tutaj ze stołu list dotyczący Brana. Tak więc powracamy pod karczmę.
Daj się za... Daj łyka. Nas w to władowali i to oni powinni nas stąd wyciągnąć. Najlepiej stanąć sobie przodem tutaj, bezpośrednio przed karczmą, wskakujemy do wody, płyniemy tutaj wzdłuż lewej strony przy tych skałach. Wejście do jaskini jest zaraz nad zatopionymi chatkami. Powinniście zauważyć prądy, które wlatują do tej jaskini. Wystarczy podążyć za nimi. Tak naprawdę tutaj w jaskini droga jest już bardzo krótka. Bezimienny zaraz rzuci komentarzem. Smród. To może być Bran. Trzeba go przeszukać. I mamy to. Branem czuć w całej piwnicy. Należy tutaj oskubać te zwłoki. W środku będzie list. Dodatkowo, jeśli chcemy to zadanie ukończyć w 100%, należy włamać się tutaj do skrzyni Silasa. Pokażę wam na nagraniu mniej więcej, jak wygląda rozwiązanie tego zamka. Moja postać ma już wyuczoną pierwszą umiejętność otwierania zamków, więc jeśli nie macie jej wyuczonej, będziecie pewnie mieli troszkę inną kombinację. Czy otwieranie zamków jest dobre, czy złe, pozostawiam waszej ocenie. Mnie osobiście nie przypadło do gustu. Wolałbym jednak grać w grę RPG z elementami otwierania zamków niż odwrotnie. I tutaj chodzi nam o ten topór. Będzie on niezbędny, ponieważ jest dowodem, że Silas zabił Brana. Możecie teraz wyjść tą samą drogą, którą wpłynęliście do piwnicy Silasa, albo zrobić tak jak ja, po prostu otworzyć sobie drzwi wytrychem i skrócić drogę. Hej, I jedyne co nam teraz pozostaje, to porozmawiać z Silasem, szukam Brana. który oczywiście na początku będzie się wypierał swojego występku, Znalazłem ale zwłoki- po użyciu odpowiednich argumentów i przedstawieniu mu dowodów, że jednak trzymanie w skrzyni toporu należącego do zamordowanej osoby jest Nie rób ze mnie jednoznacznym krytyki. dowodem na twoją winę, Znalazłem topór Brana. Silas będzie próbował nas przekupić. Polecam się zgodzić, przyjąć 50 bryłek rudy, do niczego nas to w zupełności nie zobowiązuje, a będziemy o 50 bryłek do przodu. Co usiłuje zrobić, uprzedzając kolej? Tak więc po przyjęciu łapówki od Silasa wracamy do Ryżowego Księcia. Tego mi było trzeba.
Hej, ty! Znalazłem Brana. Nie żyje. Ryżowemu księciu przedstawiamy dowód, że to Silas zabił Brana, no i możemy oczywiście go Silas sprzedać. zostawił go w swojej- Wygląda na to, że Bezimienny Bran- 60, ale jest 100 bryłek rudy do przodu, a bryłki są zawsze przydatne na początku rozgrywki. Tak naprawdę za wydanie Silasa nie ponosimy żadnych konsekwencji. Jedyne co tutaj możemy zyskać to bryłki rudy i 2 razy więcej doświadczenia. Tak zrobił. Tak więc polecam tą opcję. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się nagrać kolejne poradniki.